Witam wszystkich z tej strony Ulot. Jesteśmy dzisiaj oczywiście na nagrywanku. Jest poniedziałek i lecimy z nagrywaniem tak naprawdę specjali na 10 tysięcy subów. No bo chyba na to najbardziej czekacie. I dzisiaj przyjechała do mnie paczuszka z Minecrafta, dzisiaj z samego rana, więc czym prędzej siadamy i nagrywamy budowanie repiki. Gdyż mamy już lekkie opóźnienie, bo 10 tysięcy już nam wpadło, a ja dopiero teraz zaczynam tą replikę budować, co niestety jest troszkę moją winą, bo za późno się z tematem obudziłem, a wyście w tym czasie bardzo szybko wbijali te wszystkie subskrypcje. Więc doszła do mnie paczuszka z Minecrafta, więc możemy wreszcie wziąć się za robotę. I będziemy przerabiać, tak jak już wspominałem na poprzednim filmie, w zapowiedzi tego całego specjala, tych wszystkich specjali, całego konkursu. Będziemy przerabiać tą repliczkę. Jest to APS-ik od Mattela i będziemy do niej wstawiać cały zespół Minecrafta. W pierwszej kolejności oczywiście idzie silniczek, czyli napęd, to jest PDI-ka, generacja trzecia, w szkielecie, V2 oczywiście i jest to zestaw oczywiście sponsorowany przez Minecrafta, zresztą jak wszystkie akcesoria od Minecrafta, ja za nie płaciłem, Minecraft je nam dostarczył na potrzeby konkursu, więc to jest pierwsza rzecz, która wyląduje w środku. Oczywiście w środku do tego pójdą też takie rzeczy jak płytka selektora, na szczęście tym razem mam, blokada spustu, tam jakiś zestaw wygrzebałem u siebie, powiedzmy sobie szczerze, moim zdaniem nie ma to większego znaczenia, ważne żeby działało. Więc mam jakiś tam zestaw, udało mi się skompletować, bo powiem szczerze, ostatnio miałem problem, żeby w ogóle jakikolwiek zamówić. Dodatkowo jeszcze repliczka dostanie oczywiście elementy akcesoriów takie jak, żeby wam tutaj pokazać, od Minecrafta oczywiście, spuścik Minecraftowy, selektor ognia Minecraftowy, chyba żeby nie pasował, ale mam nadzieję, że będzie pasował, zaczep magazynka Minecraftowy i to pójdzie do repliki. Dodatkowo Minecraft dał nam jeszcze wąż 36 cali, standardowa grubość do zestawu oraz reduktorek MMR, też żeby zestaw był jak najbardziej kompletny. Jedyne co będzie musiał kupić sobie nowy właściciel, to będzie butla. I jak już mamy rzeczy od Minecrafta wymienione, to tak jak wspominałem wcześniej, replika była od Mattela, a natomiast ja dorzucam poza tymi drobnymi elementami do szkieletu, to dorzucam lufę, PDI 455, komorę od Maxa i gumkę hopa, żeby to wszystko ładnie śmigało. Oczywiście replika przejdzie testy, ja powiem w jakiej konfiguracji to ważymy i wtedy na koniec tego filmu oczywiście będziecie mogli napisać w komentarzu jaka jest to waga. Ja powiem wam co będziemy ważyć, a wy musicie zgadnąć ile będzie ważyć, co do grama, albo nawet co do 10 grama, zobaczymy jak dokładnie będziemy w stanie to ważyć. Na tej podstawie będziemy potem wyłaniać zwycięzcę. Osoba, która będzie najbliżej faktycznego wyniku, ta otrzyma tą replikę po prostu od nas, od sponsorów, powiedzmy, czy tam ode mnie, ja po prostu tą replikę mu wyślę. I dzisiaj się bierzemy za robotę, bo oczywiście obiecałem też film ze składania tej repliczki, więc za to się dzisiaj właśnie bierzemy. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie prosto, sprawnie i bez problemów, bo z APS-ami to jak wiecie różnie bywa, nie? Więc zobaczymy. Bierzemy się do roboty. Oczywiście zacząłem robić i nie włączyłem nagrywania, więc bardzo was przepraszam. Zaczynam od składania zespołu lufy. W tej chwili dopasowuję dystanser, czyli mam złożoną już lufkę PDI. Co prawda zwrócę wam na coś uwagę. Kiedyś PDI miały grawerowane napisy, teraz mają tak jakby wypalone. Nie wiem czy to będzie widać, wyłączę lampę może. O widzicie? Są wypalone w jakiś tam sposób. Pewnie laserkiem. Hop. I mamy poskładany zestaw. Docisk działa równo. Gumka jest na środeczku. Wszystko ładnie wygląda, że prezentuje się super. Sprawdzimy jeszcze jak gumeczka oczywiście przechodzi. Jak kuleczka przechodzi przez gumeczkę. Na razie nie widzę tutaj żadnego problemu. Zestaw mamy gotowy, więc na bazie tego zestawu będziemy mogli dobierać długość dyszy do zestawu PDI-ka. Więc to na razie idzie sobie na boczek, nie jest nam niezbędne do niczego. I teraz zajmiemy się rzeczą chyba najważniejszą, czyli musimy przygotować serce repliki.
Robię to jeszcze sporo zanim zacznę szykować samą replikę, jeżeli chodzi o wyjmowanie bebechów i tak dalej, no bo to i tak muszę zrobić w ten sposób, na wyjętym gearboxie i tak dalej, dopasuję sobie dyszę, dopasuję sobie wszystko, założę wszystkie manipulatory, a potem dopiero zajmiemy się body i tak dalej. No, od razu sprawdzę sobie, jak wygląda długość dyszy i zobaczcie, jak bardzo komora odstaje nam od gearboxa. Ona powinna wejść aż tak. Cały ten kołnierz powinien nam się schować, a on ledwo nam wchodzi i już blokujemy się dyszą o gumkę. Nie może tak zostać, bo będzie nam to raz miażdżyło kołnierz gumki, dwa, może za głęboko wrzucać kulkę do komory. I teraz tak, zaczniemy od blokady spustu. Dobra. Tak, i teraz potrzebny nam jest spust. I już widzimy, że element jest ewidentnie za długi, musimy go skrócić, ponieważ nie będzie on w stanie nam skoczyć przed spust. Będziemy musieli też skrócić ten kapturek, jak w każdym Minecrafcie, bo on wystaje nam tutaj na otwór od pinu spustowego. No i mamy gotowe. Blokada spustu blokuje spust przed za głębokim wciśnięciem. Nie odda w tym momencie strzału replika, więc to mamy dopasowane. Ja teraz potrzebuję sprężynki do tego oraz śrubki. Wszystko działa prawidłowo. Jeszcze zobaczmy, czy się wszystko ładnie zamyka. Coś się nie zamyka, ale czemu? A, dobra, widzę. Bo ta blokada spustu ma tutaj podwyższenie, które opiera się o szkielet i muszę to też obciąć. I teraz wszystko działa poprawnie. Wszystko działa git. Więc możemy sobie... Teraz muszę skrócić ten talerzyk. Co tu tak ciemno? Dobra. To teraz musimy zmniejszyć ten talerzyk, no bo oczywiście dalej obciera tutaj pewnie o pin. Talerzyk zmniejszony, więc jeszcze sprawdzamy, czy wszystko śmiga jak powinno. Wszystko wygląda, że jest ok. Jeszcze sobie złożymy gearboxik. Blokada spustu. Luźny spust, blokada spustu. Git. To mamy dobrane. To teraz dysza. Zobaczmy, jaką dyszę dostaliśmy, bo to też różnie to bywa. Bałem się, że już jest wklejone gwint, ale na szczęście nie. Dysza jest długości 21,7 prawie. Dużo. Ja spróbuję wstawić tutaj Begadi 2100. Begadi, tak jak już kilka razy pokazałem, w ogóle nie mają tutaj pracy góra-dół. Chodzą idealnie ciasno. Szkielet na dwie śruby, żeby to wszystko się ładnie na swoje miejsce wpasowało. Dotykamy dyszę gumki. Dosłownie ułamek milimetra przed tym, jak komora dochodzi do gearboxa, więc prawie że idealnie. Wrzucamy spust. Ja do spustu też nie daję sprężynki, tak jak zawsze. Chyba że nowy właściciel powie, że on chciałby mocniejszy spust, żeby twardo chodził, no to wtedy na życzenie, powiedzmy, nowego właściciela, jeżeli będzie taka prośba, to wtedy proszę o informację, to założymy tą sprężynkę. Oczywiście jej tu nie ma, więc jej wagi tutaj nie będzie, jeżeli mówimy już o konkursowych sprawach. I tak naprawdę mamy gearbox złożony z blokadą, z płytką selektora, wszystko powinno śmigać. Lufę też mamy z komorą poskładaną. Więc teraz powoli możemy się brać już za samo składanie body całej repliki.
O, jeszcze tylko tak zwrócę uwagę, to co zawsze mówię, tutaj w ogóle nie mamy wobla. Wszystko siedzi idealnie sztywno. Super. Naprawdę polecam te dysze do Minecrafta. To teraz czas na APS-a. I musimy z niego wyjąć to, co on tu ma, czyli zespół lufy z komorą i cały gearbox. Wszystko to idzie won. O, ciekawostka. Lufa wewnętrzna jest ze stali nierdzewnej. To jest duży upgrade względem tych APS-ów, co mieliśmy. Komora, co prawda, na 3 zębateczkach klasyczna, ale lufa jest ze stali nierdzewnej. Wow! Tego się nie spodziewaliśmy. Długość. Żeby wam nie skłamać, to nasza jest dosłownie o, jak widzicie, o centymetr dłuższa lufa, którą ja wybrałem. Od razu wstawimy sobie tutaj lufkę naszą. Zobaczmy, czy to wszystko się zgrywa. I po maksymalnym dosunięciu, nie wiem, czy tu widać, trochę widać, nasza lufka wystaje troszeczkę w te urządzenie końcowe. Tak mniej więcej się spodziewałem, że tak to będzie wyglądać. Nie wiem, czy lufa oczywiście będzie tak mocno dociśnięta. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Więc to na razie idzie na bok. A teraz musimy wyjąć oczywiście cały gearbox. To, co mnie troszkę teraz zmartwiło, to że prowadnica sprężyny jest przekręcona do gearboxa, więc jest to troszkę inny system niż zazwyczaj ostatnio spotykaliśmy w APS-ach. To może być APS z jakichś starszych wypustów. Nie z tych najnowszych. Z trochę innym szkieletem. No ma to swoje wady w moim odczuciu. Ponieważ będziemy musieli inaczej wykombinować montaż prowadnicy kolby niż zazwyczaj to robiłem, bo zazwyczaj po prostu był tu mil-spec, więc nie było żadnego problemu z prowadnicą kolby. No tutaj niestety będziemy musieli użyć tego elementu, który dostajemy w zestawie do PDI-K, czyli śrubka i podkładka, żeby przykręcić naszą prowadnicę kolby tutaj. Silniczek Evolution Edge od APS-a, nie neodyma, bardzo przeciętne silniki, żadna rewelacja. Dość delikatne też z naszego doświadczenia. Sprężynka, wszystko tutaj sobie odkładamy, będzie nam potrzebne. I został nam ostatni element, czyli pin spustowy do wypchnięcia. Oho, siedzi dosyć fest. Trzeba będzie mu mocniej zasugerować opuszczenie tego miejsca. Wyjmujemy szkielet. I w sumie to on nie jest nam do niczego potrzebny. Od czego zaczniemy? Zaczniemy od zamontowania prowadnicy kolby. Ponieważ jeżeli wstawimy tutaj już szkielet gearboxa, to nie będę w stanie w żaden sposób tutaj nic ogarnąć. Więc musimy to zrobić. Nie wiem, czy nie będę musiał też skrócić śruby. Bo nie wiem, czy nie będzie za długa i nie będzie przeszkadzać. A jeżeli będzie za długa, to będzie przeszkadzać nam w zamontowaniu sobie tutaj spokojnie naszego PDI-K. Prowadnicę mamy przykręconą. Co tak jak mówiłem, śruba dość mocno tutaj wystaje. Teraz pytanie, czy nie za mocno. Bo ona musi nam wejść tutaj. Zobaczmy, czy ta sprężyna, ta śruba nie będzie nam przeszkadzać. Ja widzę, że będzie. No i niestety. Śruba wystaje stanowczo za mocno i blokuje nam się o nią gearbox. Nie jesteśmy w stanie tego złożyć, więc albo muszę podkładać śrubę, żeby po prostu tutaj była bardziej głębiej osadzona, albo ją uciąć, skrócić. Więc bierzemy się teraz za to. Teraz śruba wystaje wyraźnie mniej. Zobaczmy, jak to teraz będzie pasować. I dalej, kurde, wystaje ciut za mocno, bo nie jestem w stanie cofnąć gearboxa do tyłu, żeby włożyć tutaj pin. Więc jeszcze musimy troszeczkę... Ok, teraz śruba w ogóle nie wystaje nam z nakrętki. Mam nadzieję, że nie będę musiał nakrętki zeszlifowywać, bo to byłoby bardzo niefortunne.
Nie muszę. Jest ok. No i niestety piny się nie do końca zgadzają ze sobą. No, jest to niestety problem, z tym czasami się borykamy w takich sytuacjach, zmieniając szkielet. W tej sytuacji czasami lepiej zrezygnować z przedniego pina, jak na przykład jest to u skrzata, ponieważ wtedy osiowanie jesteśmy w stanie zrobić na tylnym pinie i na chwycie pistoletowym. I tak zrobimy w tym wypadku. Troszkę szkoda. No ale cóż, to nie pierwszy, nie ostatni raz taka sytuacja. No oczywiście niestety śrubki za krótkie. Bo śrubki są bardzo krótkie, a te szkielety od Minecrafta mają przesunięty jakby w głąb gwint, więc te śrubki po prostu nie sięgają. I mamy niby skręcone, ale dalej jak widzicie, nie wiem czy to widać, mamy lekki luz. Więc ja niestety jestem zmuszony dać inny chwyt. Ten chwyt też nam się nie zejdzie. No. To może się okazać trochę trudniejszym zadaniem niż wstępnie zakładałem. No to już wiem, z czego wynika problem. Tutaj mam takie nadlewki, widzicie? I one odsuwają nam chwyt od szkieletu. Niestety problem jest w tym, że żaden inny chwyt, który posiadam, w ogóle nie zgrywa się z prowadnicami, które powinny tutaj być, gdyż w tym chwycie i ogólnie w APS-ie okazuje się, że jest to leciutko przesunięte. Dlatego pewnie też nam ten pin nie pasuje. Udało się to skręcić, co prawda mamy tu minimalną szparkę, ale nie jest źle. Ale jak się przyjrzycie, Gearbox patrzy nam ewidentnie w dół, więc czeka nas jeszcze osiowanie. Na szczęście Minecraft ma przewidziany ten system i mamy tutaj od dołu śrubkę, którą możemy sobie osiować Gearbox góra-dół. Więc musimy to teraz wszystko znowu rozebrać, jeszcze raz, pewnie nie pierwszy i nie ostatni, i zająć się osiowaniem szkieletu w Gearboxie, znaczy w body. Czyli bierzemy się za osiowanie i tak, żeby podnieść Gearbox do góry, tutaj mamy śrubkę. Ta śrubka, ten mały imbusik pozwala nam odsuwać Gearbox lekko do góry w tej osi. I jeżeli będziemy mieli jeszcze problem z osią na boki, to tutaj też mamy kontry z jednej, z drugiej strony, które też możemy wkręcać, wykręcać i na nich też możemy jak najbardziej sobie nasz szkielecik osiować. Niestety będziemy musieli z tego skorzystać. Oczywiście nie zapomnijmy o choćby minimalnej ilości kleju na gwint, żeby nam się, broń Boże, te ośki wszystkie nie porozjeżdżały później. Mam nadzieję, że takie coś wystarczy. No to już niestety metoda prób i błędów i to będzie trwało i trwało i trwało i trwało. O, i teraz już widać, ja nie jestem w stanie tak nisko ustawić szkieletu, jak był pierwotnie. Zobaczę, jak wygląda to na boki. Na boki wygląda, że jest w środku, więc nie ma tutaj większego problemu. Ale góra-dół wydaje mi się, że już jest znacznie lepiej. Na pewno jest znacznie lepiej. Okay, śruby dokręcone, chwyt dociągnięty na tyle, na ile się dało. I wygląda, że przynajmniej tak na pierwszy rzut oka oś mamy. Oczywiście to trzeba będzie zobaczyć, jak już złożymy replikę kamerą endoskopową, bo na razie to tak troszkę wróżenie z fusów. Nie do końca dobrze działa nam blokada spustu. Znaczy spust blokuje, ale tutaj z jakiegoś powodu nie wraca nam na swoje miejsce. Gdzieś się przycina nam chyba element. Ja jeszcze będę musiał pracować nad blokadą, widzę. Bo blokada działa poprawnie, ale jak włożę semi, to nie od razu nam się luzuje. Prawdopodobnie sprężynka, która ma odciągać blokadę i nam luzować ją, niestety nie do końca daje radę nam to otworzyć od razu i to się dzieje po prostu po chwili. Więc to też będzie jeszcze do poprawy. Teraz chciałbym sprawdzić ośkę. Niestety. Więc teraz muszę to wszystko złożyć, podpiąć wąż i włożyć kamerę endoskopową, podłączyć i sprawdzić, jak to działa. Więc teraz na chwilę zniknę, bo tego nie jestem w stanie zrobić tutaj na blacie. Muszę pójść do drugiego pokoju, tam wszystko podłączyć i dopiero wtedy sprawdzić.
więc chwilkę mnie nie będzie. No to wstępnie build mamy poskładane. Jest wyosiowane, strzela to bardzo zacnie. Mam założoną złączkę już też. Co prawda ja nie skracam przewodu. Zostawiam taki jak jest oryginalnie, co prawda jeszcze muszę tą złączkę dociągnąć. Jak ktoś będzie chciał, no właściciel to sobie ją skróci. To już zostawiam do jego gestii, jak będzie chciał krótką, tak sobie zrobi. Więc to jest już jego decyzja. Z takich uwag. Musiałem zmienić chwyt, bo niestety ten chwyt, który był oryginalnie w APS-ie, nie pasował. Niestety czarny. Typowo praworęczny, jedyny chwyt jaki znalazłem, który pasował. Nie mamy pina środkowego, czy pinu, ze względu na to, że gearbox ma troszkę inaczej rozstawione otwory. No i siłą rzeczy nie było jak go wstawić. Osiowałem gearbox po prostu na śrubce, którą mamy tutaj przed spustem w gearboxie dedykowaną do osiowania i to w połączeniu ze skręceniem chwytem mamy ośkę, bo to sprawdziłem, wszystko ładnie. Dalej, replika na ustawionym, żeby wam nie skłamać, gdzie ja mam. Na takim ustawieniu to jest około 130 PSI. Tak pi razy oko na tym reduktorze, który ja używam. Dała nam na kulkach 40 około 375 fps. Hop. Tak to wyglądają FPS-y z tej repliki. Więc rozrzut mamy bardzo spoko. Tu już widzicie, już wyniki są wyższe, bo to jeszcze przed zmianami ciśnienia tam bardzo dokładnie chciałem się wpasować. To jest ogólnie około 2,6 Joula. Więc no strzela bardzo fajnie, bardzo równo pod tym względem. Z tym, że kilka uwag takich zewnętrznych. Pomijając to, że nie możemy wstawić pina, ponieważ nie pasuje. Nie możemy wstawić selektora ognia od Minecrafta, ze względu na to, że on ma taki malutki dziubek. O ten dziubek tutaj z przodu. I on opiera się mi tutaj o te elementy w body. I nie jestem w stanie bezproblemowo przestawiać selektora. Dlatego zostawiłem selektor oryginalny. A to po prostu wrzucam gratis do opakowania dla nowego właściciela. Może mu się przyda do innej repliki. Albo może będzie chciał skrócić dziubek, albo przerobić tutaj te stopki, to se wtedy to zmieni. Jest zostawiony oryginalny selektor na razie. Niestety to samo dotyczy oryginalnej blokady magazynka. Gdyż oryginalna blokada magazynka ma tutaj węższy ten element, ten tutaj otwór. I niestety, jeżeli ja chciałem wstawić minecraftowy zaczep magazynka, to on mi się nie mieścił tutaj do otworu, do tego otworu. Więc niestety ta sama sytuacja nie pasuje, więc dołączam to gratis do zestawu. Udało mi się zamontować bloka bolt catcha. Co prawda on jest luźny, to jest tylko atrapa, on tutaj w żaden sposób nie działa. Zdemontowałem z niego tylko część dźwigni, ponieważ gearbox się o nią opierał, więc musiałem to zrobić. Więc to jest też zdemontowane. Te wszystkie rzeczy takie dorzucam tutaj do zestawu dla nowego właściciela. Może mu się to do czegoś przyda, może nie, ale niech ma. Tak naprawdę. Tutaj wkręciłem też stopkę. Tak i przez stopkę wyprowadziliśmy oczywiście wąż. I tak naprawdę to jest chyba wszystko. Więc możemy przechodzić do jakiegoś wstępnego podsumowania. Wstępnie build mamy skończony. Tak, repliczka strzela. Jak widzieliście, strzela bardzo równo. Bardzo fajnie, jeżeli chodzi o FPS-y. Co prawda, ja miałem minimalnie wciśnięty hopek na około 2. Jeszcze będziemy testowali, czy hopek działa równo, bo jak już wspominaliśmy przy replice dla plusika, też którą robiliśmy z Minecraftem, ta komora, która tutaj mamy, czyli znaczy ten typ, bo to nie dokładnie ta sama sztuka, M4A, tak sobie współpracuje z Minecraftem, a przynajmniej w replice plusika. Co prawda tam mam podejrzenie, że problem wynikał nie tyle z komory, co z lufy zewnętrznej, która tą komorę tak słabo przyjmowała, ale zobaczymy jak będzie tutaj. Wstawiłem tutaj na razie M4A, w razie czego wrzucimy ME Pro, czyli tą komorę poprzednią, bo ja taką jedną komorę mam, więc jeżeli ta nie będzie banglać, tak jak mówiłem już na zapowiedzi, to będziemy to wtedy wrzucać. I teraz repliczka jest gotowa, tak jak mówiłem, nie wszystko weszło, niestety, nie wszystkie elementy pasują.
Nie wszystko dokładnie się zgrywa. Niestety tak to jest, w momencie kiedy wymieniamy szkielety, kombinujemy tak mocno, przebudowujemy replikę, nie wszystko da się pogodzić ze sobą. Tyle dobrze, nie mam tutaj dwustronnych selektorów ognia, więc przynajmniej tutaj nie ma kompromisu, tak? Mamy ten oryginalny, zwykły selektor ognia i on tutaj śmiga jak powinien, więc ten problem nie istnieje. Dołożyłem też złączkę, bo złączki nie dostałem z Minecrafta, więc dokładam jedną ze swoich. Ja miałem takich kilka też gdzieś tam od Minecrafta, Minecraftowa złączka, więc nie ma problemu. Dorzucę też oczywiście te rzeczy, które mi zostały do paczki. Selektor ognia, zaczep magazynka, te wszystkie elementy polecą razem z repliczką do nowego właściciela. Wrzucę tam też tego chwyt pistoletowy, który tu jest oryginalnie. Może będzie chciał kolega z tym powalczyć. Ja za bardzo się tego nie podejmuję, bo tutaj w środku te rzeczy trzeba by zebrać. To, co mamy tutaj w środku. Wyszlifować to wszystko na płasko i wtedy ten chwyt prawdopodobnie by działał, ale ja nie mam ani narzędzi, ani sprzętu, ani cierpliwości, żeby po prostu to robić. Ja wolę dać nowy chwyt i tak naprawdę tyle. Jak mówiłem, lufa wewnętrzna kończy się na początku otworów tych wentylacyjnych. Moim zdaniem ok. Może komuś się to nie podobać i tak jeszcze będzie pytanie właśnie do organizatorów, czy oni ten element liczą jako lufa zewnętrzna, czy nie. Jeżeli liczą jako lufa zewnętrzna, to spoko, nie ma problemu z długością, ale jeżeli liczą to jako już tłumik, no to w tym momencie, jeżeli chcemy, żeby to weszło jako DMR, to trzeba będzie to przedłużyć o około centymetr, półtora. Tutaj dać jakiś dystans, czy jakąś przedłużkę, coś tu trzeba będzie wykombinować. Niestety, no chyba, że ktoś zrobi z tego limit szturmowy, tak, bo przecież nikt nie broni, zrobić to na 1,9 żula, tak na przykład teraz biega z krzatu, bo jeżeli damy tutaj kulki na przykład 40 i w górę, czyli 45, może coś takiego, to wierzcie mi, między ustawieniem 2, 6, 1, 9 żula to jest tak mała różnica w zasięgu, że czasami nie warto. Co prawda tutaj nie mam też automatów, więc czemu mamy zostawiać na blacie choćby odrobinę mocy. W międzyczasie też oczywiście naprawiłem blokadę spustu, bo też miałem z tym problem. Blokada spustu po prostu sprężynka była za słaba i nie wracała mi od razu natychmiastowo dźwigienki, więc poprawiłem to. Teraz jak przełączymy na semi, to już możemy wcisnąć spust do końca. Jak włączymy na blokadę, to mamy blokadę. Wszystko działa jak powinno. Ja jestem zadowolony z tego buildu, więc teraz jeszcze trzeba sprawdzić, jak to strzela. No bo to jest zawsze to pytanie chyba najważniejsze. I mam nadzieję też, że uda mi się nagrać to, jak strzela, bo to, że ja sprawdzę, że to strzela dobrze, to jeszcze chciałbym to nagrać. Z tym, że jesteśmy na terenie testowym i testujemy ten build na 10 000 subów. Jest wreszcie poskładany tak, że strzela tak, że jestem z niego zadowolony. Co prawda względem tego, co robiliśmy na filmie ze składaniem, mamy inną komorę. Niestety komora Max Model M4A po raz kolejny w HPK się po prostu nie sprawdziła. Nie wiem, z jakiego to jest powodu dokładnie. Już kilka buildów na tym składałem i zawsze coś jest nie tak z tą komorą. Ale znowu miałem też kilka buildów, gdzie to siadło. Więc nie do końca wiem, gdzie leży problem. Cały czas jestem w trakcie badania, ale jako, że tutaj to nie działało, więc od razu kupiłem inną komorę po to, żeby mieć pewność, że to będzie dobrze strzelać. Nie poszedłem, co prawda, jak wcześniej mówiłem, w ME Pro, ze względu na to, że to jest komora używana i nie byłem do końca pewny, a przy okazji chciałem sprawdzić jeszcze jedną rzecz. Zakupiłem komorę od Gate'a. Kupiłem komorę Gate Eon, czerwoną z pomarańczową regulacją. Ten pomarańcz bardzo ładnie pasuje ogólnie do tego tutaj elementu PDI-K, więc kolorystycznie wyszło to bardzo przyjemnie. I mówię, dobra, sprawdźmy. I w tej komorze kołnierz gumki Krytek ułożył się jak złoto. Ułożył się równiutko, pewnie, bez problemu. I od razu ta komora, tak jakby ten układ siedział w tym tak jak powinien. Od razu. I od razu wtedy pojechałem na testy i na tych testach wyszło, że faktycznie ta replika wreszcie zaczęła strzelać poprawnie. Przede wszystkim kręci równo, strzela dobrze, ja jestem zadowolony. Dzisiaj robimy test, nagrywamy ten test, jesteśmy już teraz od razu na 80 metrach, bo uznałem, że na mniejszą odległość trochę nie ma sensu strzelać. 80 metrów to jest to, co ta replika powinna spokojnie wykręcić. Spróbujemy też może na 90 metrów, zobaczymy, jak to wyjdzie nam z celnością tutaj. Co więcej mogę powiedzieć? A, jeszcze jedna uwaga. Dla przyszłego użytkownika, a do tego przejdziemy prawdopodobnie w podsumowaniu, magazynki od Specny wchodzą tutaj bardzo ciasno z tą komorą. Po prostu jest mało miejsca przed samą komorą i trzeba albo popracować nad magazynkami, albo użyć innych magazynków. Magazynki znowu PTS-a siadają bez problemu, więc to jest taka uwaga, jakby ktoś sobie taki build składał, czy no do przyszłego użytkownika tego buildu.
A teraz zobaczmy, jak to strzela. Tylko ja sobie pójdę jeszcze sprawdzę, czy na pewno zaczęło mi nagrywać tam. No dzisiaj niestety jestem sam i muszę sam na sobie polegać, więc trochę będzie mnie chodzenia to kosztowało. Mamy wszystko powłączane, więc robimy test. Jak widzicie, 80 metrów nie problem, mimo że mamy trochę wiatru. Ja czuję na plecach, że mnie tutaj powiewa, widzę, że plandeka też lekko lata, ale na 80 metrów, jak widzicie, po prostu strzelam i trafiam, więc naprawdę nie mam się do czego przyczepić. Strzelimy jeszcze może ze 2 razy. Wow! Czyli jak widzicie, trochę zaczęło nam wiać i od razu te kulki zaczęły nam znikać w prawą stronę. Trochę słabo, no ale cóż zrobimy, taka pogoda. Zaraz jeszcze skontroluję, czy na pewno tu jest problem. Tak, bo tu zawija mi w tą, tam zawija mi w tamtą, więc to ewidentnie wiatr. Spróbujemy na 90 metrów, ale przy tych powiewach wiatru, bo ja czuję, nie wiem czy to nawet będzie widać na koszulce, nie? Czuję, że cały czas tu mi wieje. Zresztą może to widać nawet na drzewkach za mną. Przejdziemy na 90, spróbujemy się wstrzelić, aczkolwiek może być trudno. Dobra, no to 90 metrów. Nie ukrywam, że ja w tej optyce już mało co będę widział. No, ale na 90 metrów trochę przestało mi wiać i od razu zaczęliśmy trafiać, więc naprawdę moim zdaniem pozytywnie. Na setkę nie będę szedł, bo na ustawieniach 2.6 Joula to raczej abstrakcja. Ale cóż, możemy wobec tego przejść do podsumowania. Czyli co? Możemy przechodzić do podsumowania. Replika przetestowana, sprawdzona, działa jak powinna. Ja jestem zadowolony z tego, jak strzela, z tego, jak celnie się zachowuje. Jak widzieliście, na 90 metrów daje się z tego spokojnie strzelać. Co prawda, bądźmy szczerzy, 2.6 Joule to nie są bardzo wysokie ustawienia. Wiem, że niektórzy ludzie grają wyżej ustawionymi replikami. To raz. 2.43 to też nie są bardzo ciężkie kulki jeszcze. Można spokojnie dać cięższe. My jesteśmy tutaj ustawieni z Hopkiem, co prawda na około 7,5. To nie jest mało, tylko zwracam uwagę, ta komora dość słabo dociska gumkę. Więc jeżeli chcielibyśmy nawet uzyskać większy docisk, to można po prostu zwiększyć dystanser, bo dalej ta gumka, wierzcie mi, nie wchodzi za bardzo w światło tej lufy. Ona jest tam bardzo delikatnie wystawiona. Ja jestem zadowolony, jak to strzela, więc mogę tą replikę dać któremuś z Was. I tak jak mówiliśmy na poprzednim filmie, ta replika jest nagrodą w konkursie. I teraz mówimy o konkursie. Konkurs polega na tym, aby ktoś z Was, ktokolwiek, zgadł, ile ta replika waży. Albo raczej ten, kto będzie najbliżej faktycznej wagi tej repliki, ten ją otrzyma. Replika będzie ważona w takiej konfiguracji, jak tu widzicie, czyli żadnych dodatkowych zespołów lufy, optyki, mamy te przyrządy, które były standardowo dołączone do repliki. Mamy tutaj jedno złącze QD, mamy ten długi wąż, bo ja go nie chcę ucinać, nowy właściciel sobie go dopasuje jak będzie chciał. Wymieniony napęd w środku na Minecrafta PDI-ka, mamy wstawioną komorę gate'a z gumką Krajtaka i lufą PDI 455 mm 605 i ze zmienionym też chwytem przeze mnie, ze względu na to, że oryginalny chwyt, który był do tej repliki, po prostu nie pasował. I w tej konfiguracji replika jest ważona, plus do ważenia dochodzi jeszcze reduktor MMR, który też będzie dołączony do repliki, oraz wąż Minecraft 36 cali, zwykła grubość, standardowa, chyba w zielonym oplocie. Tak czy inaczej, w tej konfiguracji, czyli ta replika, tak jak ją widzicie, plus MMR-ka ze złączem US oraz wąż ze złączami US,
będzie ważona. I waga tego kompletnego zestawu to jest waga, którą musicie zgadnąć, a raczej której musicie być najbliżej. Więc pod tym filmem już teraz serdecznie zapraszam Was do pisania komentarzy z podaną wagą. Pamiętajcie, żeby być w miarę możliwości jak najbardziej precyzyjni, ze względu na to, że będziemy starali się tą wagę bardzo precyzyjnie uzyskać. I teraz jeszcze kilka rzeczy co do samych zasad konkursu. Bo jak wiecie, nie chcemy, żeby było 2 zwycięstw. Więc niestety, jeżeli 2 osoby podadzą tą samą masę, tą samą wagę, to wygrywa komentarz, który będzie pierwszy. Więc jeżeli macie podać jakąś wagę, to zerknijcie sobie w komentarze na dole, bo liczą się komentarze, które będą pod tym filmem. Zerknijcie sobie, czy ktoś nie podał wagi, którą Wy już chcecie podać. Po prostu się upewnijcie. A jeżeli podał, to zastanówcie się, czy nie lepiej dodać gram w tą, gram w tamtą, żeby troszeczkę się wcisnąć, a nuż widelec uda się być, powiedzmy, tą wagę, którą podaliście, to zaniżyliście o grama albo zawyżyliście o grama. Bo chodzi o to, że jeżeli podacie drugi raz tą samą masę, co ktoś już podał, no to niestety nie wygracie, bo tamta osoba była pierwsza. Więc to jest podstawowa zasada. Zasada druga. Bierzemy pod uwagę tylko jeden komentarz. Tylko jeden komentarz jednej osoby. Nie ma tak, że teraz wszyscy będą spamować i podawać gramatury co gram. Nie, nie, nie. Pierwszy komentarz, który ja znajdę, ja będę sobie je notował, będę je odczytywał, postaram się w miarę możliwości na bieżąco sczytywać komentarze pod filmem i wrzucać je sobie do Excela czy do jakiegoś innego programu. I jeżeli dana osoba już podała jakąś wagę, nawet jeżeli ten komentarz zostanie przez nią edytowany, to niestety ja już będę miał ten komentarz zapisany z poprzednią wagą, więc nie edytujemy komentarzy, pierwsza zasada. Druga, nie robimy więcej niż jednego komentarza pod tym filmem z podaniem wagi. Jeżeli macie zamiar pisać coś innego, luz, nie ma problemu, ale z wagą komentarz jeden. I prośba do Was też, żeby te komentarze były w formie po prostu wagi. I to jeżeli chodzi o zgłoszenia. Co dalej z samym ogłoszeniem wyniku? I ja postaram się, co prawda nie jestem pewien, na ile to wyjdzie, pojechać do WIM-a, na uczelnię, do UWM-u i tam w miarę możliwości zważyć tą replikę jak najdokładniej na jakimś naprawdę precyzyjnym, laboratoryjnym sprzęcie. Co prawda nie jestem 100% pewny, czy mi się to uda. Jeżeli nie, to po prostu ogarnę jakoś to w inny sposób i oficjalne ważenie chciałbym zrobić w formie live'a. Czy to wyjdzie? No zobaczymy, bo pamiętajcie, ja tam nie będę mógł wziąć całego swojego sprzętu i tak dalej, tylko będę tego live'a pewnie musiał nagrać jakoś z telefonu, więc będzie to prawdopodobnie króciutki live'ik, na którym po prostu zważymy replikę i podamy Wam zwycięski wynik. I jak ten film pójdzie w świat, w momencie kiedy zaczynamy live'a, w momencie kiedy live jest online, to już żadne komentarze nie mają znaczenia. Czyli zgłaszać się będziecie mogli tak naprawdę tylko do momentu pojawienia się live'a. Live, jeżeli dobrze pójdzie, powinien pojawić się w środę, czyli za tydzień po publikacji tego filmu. Nie wiem co prawda o której godzinie. Przyjmijmy, że ja postaram się to zrobić w godzinach pracujących WIM-a. Więc to jeszcze może ulec troszkę zmianie, ale będę tutaj pisał. Ja chciałbym to zrobić gdzieś tak w okolicach, nie wiem, między południem a 14. Zobaczymy jak wyjdzie po prostu z czasem. Jeżeli będzie jakiś problem z nagraniem live'a, znaczy ze zrobieniem live'a tam, to po prostu nagramy to w formie shorta i w formie tego shorta umieszczę to na kanale. Takie szybkie ważenie. Oczywiście WIM będzie odpowiadał za legitność tego, żeby nie było, że jakieś machlojki czy cokolwiek. Więc mam nadzieję, że to wszystko ładnie nam wyjdzie, że to wszystko się ładnie złoży i ktoś otrzyma tą repliczkę. I oczywiście, jak już zostanie replika zważona, ja ogarnę kto wygrał, to będę się do tej osoby po prostu odzywał za pośrednictwem YouTube'a. Nie jestem pewien jak to się odbywa, muszę zobaczyć. Ale postaram się jakoś z tą osobą skontaktować. Ewentualnie ta osoba też może skontaktować się ze mną. Jeżeli zobaczysz, że moja odpowiedź wygrała, to jak najbardziej możesz się do nas zgłosić. Oczywiście będziesz musiał też potwierdzić, że to było Twoje konto, nie? Bądźmy szczerzy, bo wiele osób nie ma kont na YouTubie podpisanych imieniem, nazwiskiem, tylko są tam jakieś logotypy, nie logotypy, więc ja też będę weryfikował, czy to jest na pewno Twoje konto. Tym akcentem kończymy ten filmik. Serdecznie zapraszam do komentarzy. Czy tych w sprawie podania wagi tej repliki i zestawu, czy po prostu, żeby sobie coś napisać.
tak? Ja serdecznie zapraszam. Jeżeli macie jakieś sugestie co do buildu, czy Wam się chociaż podoba, tak? Czy podobają Wam się takie filmy? Czy chcecie, żebyśmy na następny jakiś taki większy milowy krok też zrobili jakąś taką fajny konkursik z jakąś fajną nagrodą? Może też z Minecraftem uda nam się jakoś tutaj to zahachmęcić. To serdecznie zapraszam. Piszcie, odzywajcie się, pomyślimy, zobaczymy, co będzie możliwe. A z tego miejsca ja przede wszystkim chciałbym podziękować. Raz, podziękować wszystkim Wam, wszystkim subskrybentom, wszystkim, którzy oglądają kanał, którzy komentują, dają te łapki w górę. Ja bardzo Wam dziękuję. Nigdy nie spodziewałem się, że ten kanał dojdzie do tego poziomu i jak ktoś mi mówił, a zobaczysz, będziesz miał 10 000 subów, to mówiłem, tu się puknij. W Polsce tyle ludzi nie strzela, więc skąd? Więc ja jestem w szoku, że doszliśmy tak daleko. Naprawdę jestem w szoku. Nie sądziłem, że to w ogóle jest możliwe, więc tak jak mówię, dziękuję Wam wszystkim, bo to dzięki Wam jest możliwe, tak? Ja mogę sobie robić super filmy, ale jeżeli nie ma widzów, to nic tutaj nie pomoże. A bądźmy szczerzy, ja mam dość średnią opinię na temat swojego warsztatu, czy nagrywania, czy obróbki, więc ja nie twierdzę, że moje filmy są super. Staram się, żeby były merytoryczne, ale nie są to najlepsze filmy na świecie. Naprawdę jeszcze raz wszystkim Wam dziękuję za subskrypcję, za łapki w górę, za uczestnictwo, za komentarze. Za to wszystko naprawdę Wam bardzo dziękuję, bo no, nie ukrywam, że nie sądziłem, że kiedyś osiągnę coś takiego. To jest dla mnie coś naprawdę wyjątkowego i mimo, że kanał jest nasz, ASG Olsztyn, to ja to traktuję bardzo osobiście i jestem naprawdę dumny, że udało się do tego poziomu dojść. To już podziękowałem Wam, to teraz trzeba podziękować reszcie, którzy pomogli w przygotowaniu tego konkursu. I zaczniemy od Matela. Matel, ja Ci bardzo dziękuję za udostępnienie tej repliki, za tak naprawdę danie jej na filmik, danie jej na nagrodę. Wiem, że to nie było tanie, tak? Te repliki APS-a nie są tanie, są ładne. Nie chciałeś sobie budować na tym repliki, bo uznałeś, że będziesz budował coś innego i ta replika Ci została. Cieszę się, że ona pójdzie w świat do ludzi i bardzo, bardzo dziękujemy za tą szczodrość. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy biorą udział w tym konkursie, też są Ci wdzięczni. Ja ze swojej strony bardzo wielkie ukłony w Twoją stronę. Dziękuję jeszcze raz. Super, że mogliśmy coś takiego przygotować. I drugie podziękowania równie wielkie. Dziękuję bardzo Minecraft za udostępnienie tego wnętrza i do tego jeszcze reduktora, węża, zestawów akcesoriów, które zostaną dołączone do repliki. Dziękuję za to wsparcie. Dziękuję też ogólnie za wsparcie kanału, bo nie ukrywajmy, Minecraft wspiera nas już od jakiegoś czasu. Jak widzicie, mamy czapeczkę, dostajemy jakieś tam części na testy, dostajemy jakieś tam rzeczy do buildów, powiem, że na przykład jakieś rzeczy mi się zgubiły typu śrubki czy coś i potrzebuję do buildu, to po prostu dostaję. Więc naprawdę bardzo dziękuję Minecraft za tą współpracę, dziękuję za to, że chcieliście uczestniczyć w tym konkursie. Mam nadzieję, że nowy właściciel doceni Wasz wkład, a ja już teraz też Wam bardzo dziękuję i też ukłony w Waszą stronę za to wsparcie. Nie sądziłem, że będą takie marki, które będą chciały nas wspierać, a takie marki są. Dziękuję wszystkim patronom za wsparcie, patronom, którzy wspierają ten kanał cały czas. Nie ukrywam, że zasponsorowali nam dużo sprzętu, tak? Sprzętu do nagrywań, czy to mikrofon, czy statywy, czy aparat, czy karty pamięci, czy baterie. To wszystko jest praktycznie kupowane z Patronite'a, czy kamery do nagrywań. To wszystko jest z tamtych funduszy, bo ja po prostu, powiem szczerze, miałbym w tej chwili problem, żeby wydolić na to, żeby na przykład kupić lepszy mikrofon, lepszą kamerę, czy choćby nawet dokupić kilku głupich kart pamięci, czy powerbanków, bo wbrew pozorom to cały czas są koszty, więc dzięki nim ten kanał się dalej kręci, cały czas się rozwijamy, poprawiamy jakość, ja też staram się poprawić sprzęt, na którym to obrabiam. Niedługo prawdopodobnie będę musiał pomyśleć nad zakupem nowego programu do obróbki, bo w tej chwili jedziemy na darmowym DaVinci, ale żeby poprawić jeszcze jakość, bo wiem, że mogę, tak, to niestety muszę zapłacić za DaVinci, a to jest też ponad 1000 zł, więc to jest taki kolejny cel i ja bardzo Wam, patronie, dziękuję za to, że wspieracie kanał, że dorzucacie tą swoją cegiełkę na to, żeby ten kanał się cały czas rozwijał. I żeby nie było, w tych patronach też jest Matel, więc jeszcze raz ukłony wobec wszystkich patronów i Matela również. I tym akcentem będziemy kończyć. Ja bardzo dziękuję wszystkim jeszcze raz za oglądanie. Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie, bo repliczka jest do wygrania. Można ją zgarnąć za tak naprawdę kilka znaczków w komentarzu. A ja dziękuję jeszcze raz
I co? Widzimy się ponownie już pewnie na ogłoszeniu konkursu. Znaczy wyniku konkursu.